Dzień dobry kochani, a my już o poranku w Coralejo. Myśleliśmy, że będzie cisza i spokój, a tu już ludzie wychodzą na plażę, restauracje pełne. Idziemy na wycieczkę na wyspę Lobos. My już bilety kupione przez internet. Braliśmy sobie nie Taxi Water, bo to są takie, wiecie, motorówki trochę szybsze. Taki normalny będziemy mieli promik. A bilet dla dorosłego, nie rezydenta, kosztuje 17 euro. No i co jeszcze? Trzeba mieć takie pozwolenie, bo rząd tu wprowadził od 2019 roku, że trzeba mieć pozwolenie na tą wyspę, bo kiedyś bardzo dużo ludzi pływało na tą wyspę, dużo tych taksówek wodnych, a to już jest teraz park narodowy czy krajobrazowy. No i można tylko 200 osób dziennie przyjąć na tą wyspę, więc online kupiłam bilety i od razu zaznaczyłam dodatkowo po euro 50 od osoby, żeby oni załatwili te pozwolenie. No można samemu też i to jest bezpłatne na internecie, no ale można to zlecić im i oni też załatwią to. Potwierdzenie przychodzi na e-maila, kierujemy się na statek, już go widzę, no statek, no mały promik powiedzmy, będzie 15 minut płynął, nazwa to jest Majorero, a czyta się Majorero. Tutaj są te wszystkie budki, w których te bilety można kupić. Mówią w różnych językach. Trzeba wziąć ze sobą na pewno picie, jakieś nakrycie głowy. Na pewno trzeba wziąć jakieś kremy, jeżeli ktoś jest wrażliwy na słońce. Bo tam nie ma żadnych sklepów. Buty trzeba dobre wziąć, bo wiadomo, że tam powierzchnia jest taka niechodnikowa, że tak się wyrażę. Trzeba pamiętać, żeby wziąć sobie na przykład coś do jedzenia. Bo nie wiem, czy w niedzielę restauracja będzie czynna. I zaraz po zejściu na ląd trzeba iść do restauracji i sobie zamówić ten posiłek, ale można zabrać swoje kanapki. Tutaj też ludzie jeżdżą z małymi dziećmi, chciałam powiedzieć zwierzętami, bo wiecie, ja to mam psa, ale psa nie można tu zabrać niestety, bo pies, wiadomo, to jest park i nie wolno do parku. Brałam ten tutaj, Majorero, jest trochę większy. Niż te małe, te szybsze takie. Jak ktoś lubi taką jazdę bardziej taką, wiecie, sportową, no to może sobie wziąć te water taxi. A tutaj jest ta La Concha, czy La Concha restauracja i tutaj gdzieś z boku jest te biuro. No tutaj jest właśnie to mała budka do tego właśnie stateczku Majorero. Idę sprawdzić, czy wszystko jest dobrze przez internet zrobione. No i poszłam tutaj do tej budki, pokazałam pani rezerwację online i ona nam tutaj bilety wydrukowała, także to jest proste, zobaczcie. Dobra, pan sprawdził bilety, idziemy na ten statek, zobaczcie, wchodzimy. Teraz nagram, bo żeśmy weszli prawie jako pierwsi, więc pokażę wam co i jak. Tu jest te szkło, które pokazuje, że tam mamy dno i będziemy przez to mogli obserwować, może ryby nam się uda. I tak to wygląda. Także tu na dole macie od słońca, widzicie takie, można się schować, że tak powiem. A u góry, kto chce, żeby go pobujało trochę bardziej, to niech idzie do góry, nie? Zawsze na dole mniej buja, to mówię wam dla tych, co są bardziej wrażliwi. Witam wszystkich, jedziemy na Lobos dzisiaj. Zobaczymy, co tam mają i jak ta wyprawa wyjdzie, także zapraszam do oglądania. Miłego dnia, życzę wszystkim. No i już żeśmy tutaj dopłynęli na tą Lobos. Idziemy, szlaki tutaj są do wybrania, tu są instrukcje też, czego nie wolno robić i tak dalej. Trzymajcie się szlaków, jest czas podany do każdego szlaku. Plaża de la Calera, ile tam się idzie, 8 minut, ta Montana La Caldera, czyli ta góra, to 39 minut, na tą latarnię Faro Martino to tam jest 50 minut, albo w tą stronę do Puerto, no to tam 7 minut i tam też są te laguny
to jakieś 25 minut i też mamy z tej strony te Martino. Tu macie też foki. W porcie są toalety, także nie martwcie się. Na statku tym Majorero też są toalety. Na tamtych malutkich wiadomo, że nie będzie. Także jak komuś zależy na tym, żeby była toaleta, to musi wziąć ten większy, nie? Tu jesteśmy tutaj już, zobaczcie, w środku tego muzeum. Tu możemy poczytać o tych fokach. To też jest ciekawe, bo te foki to jest taki gatunek endemiczny, z tego co czytałam, czyli występował tylko tu. One mają taki inny kolor skóry i od ich nazwy, od tych fok jest nazwana ta lobos. O, wyleciało mi z głowy lobos. Od tych fok jest nazwana. Tutaj jakie gatunki ryb te występują. No to o rybach to ja trochę wiem, bo niektóre je mam na obiad. Foki, ptaki, mewy. No, wiecie, jakieś wykopaliska też były, także zawsze coś możecie sobie tu przyjść pooglądać. Tutaj macie też tą całą wysepkę. Wiecie, dzisiaj ma być 26 stopni. Zobaczcie, tu są takie drogi, wytyczone są ścieżki, tak zwane szlaki. No to buty trzeba sobie wziąć, wiecie, jakieś tam, nie klapki, bo klapki to niewygodnie, wiecie, te kamienie i to wszystko, zobaczcie to. No i my idziemy teraz tam na tą latarnię, czy na tą górę idziemy. No to tam będzie 39 minut gdzieś, żeby tam wejść. Także na ten Lobos mieliśmy się wybrać tyle razy, ale w końcu się udało. Co prawda naszego pieska tu nie ma, bo to jest rezerwat i niestety żadnych zwierząt tu nie wolno brać. No i jestem ja, niestety bez mojego męża, ale on pojedzie innym razem z kimś innym, mam nadzieję. No trochę szkoda, że go tu nie ma. No i tutaj żeśmy doszli do takiej małej zatoczki, do plaży takiej. Ludzie się tutaj kąpią, widzę, w tych lagunach, ale to chyba jeszcze nie jest ta laguna, bo to było w drugą stronę. My idziemy na tą górę. Słuchajcie, idziemy w stronę tej góry, 50 minut do tej góry trzeba iść, nie? No i tutaj taka jest jakby flora, fauna, takie drzewka, łyse, kamienie. No, a tam po tej drugiej stronie jest ta góra. 50 minut od portu, żeby dojść do tej góry i teraz trzeba mieć ten czas, żeby na tą górę wejść. A my mamy tylko 4 godziny dzisiaj sobie zarezerwowaliśmy, no bo to jest jednak, wiecie, listopad, tu się szybciej ciemno robi. No i niekoniecznie chce mi się tam wchodzić albo godzinę na tą górę i schodzić, bo wtedy już nie mam czasu na to, żeby obejrzeć całą wyspę. Więc jak chcecie tą górę zaliczyć, to musicie trochę więcej czasu sobie zarezerwować, nie? Także widzicie, tu jest ta góra, ten krater i można na niego wejść. A to wszystko są te kamienie, wiecie, co ten wulkan wyrzucił, nie? No i co teraz? No ja nie pójdę tam na tą górę, no bo to trochę zajmuje czasu. A jeszcze tak szczerze mówiąc, to ja nie jestem taką osobą, która lubi, wiecie, takie wspinaczki. No ja wolę takie, wiecie, tutaj takie płaskie powierzchnie. Ale mamy tutaj w grupie jedną osobę, która już poleciała na tą górę. I fajnie, ale ja mam zamiar pójść do latarni. I mam nadzieję, że mi udostępnią filmy z tej góry. No bo widok jest taki fajny z tej góry, z tego co czytałam, że tam macie widok na Lanzarote i na Fuerteventurę. No tą latarnię przede wszystkim i tą plażę La Conche i tam jest restauracja. Tam jak zdążymy, to ci panowie, którzy łowią te ryby, to oni je tam oprawiają. Może mi się uda zarejestrować. O, tu taka mniejsza góra, widzicie. Żeby na nią wejść, to też trzeba mieć naprawdę tutaj dobre buty. No, bo to kamienie, nie? Zobaczcie, jakie tu widoki są. A to dopiero tu jest? No, na tą górę daleko, także tam chyba Lanzarote widać, mi się wydaje. No to tutaj zobaczcie, macie kierunek tam górę. No, 2 osoby z naszej grupy poszły na tą górę, my nie idziemy. My idziemy tutaj w tą stronę, do tej Faro Martinho, tam pójdziemy. No zobaczcie, nie wiem, czy to stąd będzie widać ten szlak do góry. No tam ludzie weszli na górę i na pewno są z tego zadowoleni, ale ja niestety nie pójdę tam. Nie chce mi się, wiecie, to jest za dużo dla mnie.
Tu tam już widać tą latarnię w oddali, ale jeszcze 26 minut trzeba iść. No to nasz uczestnik naszej wycieczki wszedł właśnie, zakomunikował, że wszedł na szczyt tej górki, ale wyjdziemy dalej do tej latarni. No i idziemy tutaj w tą stronę. Zobaczcie, jakie tutaj są widoki przede mną na Lanzarote, a my idziemy w kierunku tej latarni. Jeszcze mamy kawałek drogi. Trochę tu zboczyłam ze szlaku, zobaczcie, jakie to są widoki. Tam w oddali widać naszą wyspę Fuerteventurę, ten wulkan i Coralejo, a tutaj zobaczcie, takie lawa tutaj, wyobraźcie sobie, jak szła z tego wulkanu i to zastygała w tej wodzie. I tu mamy takie, widzicie, te fale piękne. A tu jest plaża kamienista. I spójrzcie na te tutaj stożki. Czyż to nie jest piękne? Zobaczcie, natura chyba jest najlepsza. No i tu taki krajobraz księżycowy i te głazy. To jest ta zaschnięta lawa, te kamienie. Tutaj widzicie taki ten wierzchołek, to jak te gazy wybuchały w tej lawie, to się porobiły właśnie takie monumenty. No i tam widać na końcu tą latarnię. Idziemy jeszcze dalej. Tu po tej stronie też taka górka piękna. No już prawie blisko jesteśmy tej latarni i to jest najdłuższy szlak jakby w tym sensie, że to 50 minut trzeba iść, nie? No ale zaraz będziemy tam na górze, już dużo nam nie zostało. No i nie wiem, czy będziemy tą samą drogą musieli wracać, czy jest jeszcze jakaś druga droga, zaraz się przekonamy. O, tu jest ta droga, którą żeśmy przeszli właśnie stąd. Jesteśmy tutaj przy tej latarni na samej górze. To trzeba przejść tą wyspę tak jakby z jednej strony na drugą po środku. No i tu taką kamienistą drogą wspinamy się na tą latarnię. No i idziemy pod górkę, zobaczcie, jaki tu widok. A oni tam poszli na tamtą górę tam, na którą myśmy nie poszły. Ale mamy za mało czasu, słuchajcie, no to 4 godziny. 50 minut żeśmy szły tutaj w tą stronę i 50 minut będziemy wracać. A chcemy jeszcze zobaczyć te inne miejsca. A tutaj zobaczcie, takie, to są te bagna, o których oni też tam informowali, że to są bagna. Faktycznie tak zielono jest i wygląda jak bagna. Tu fajnie widać te takie wierzchołki, widać jakby to były takie kubki popiołu. No i to tak wygląda, to są tak naprawdę kubki popiołu pokryte lawą zastygniętą, która tworzy teraz takie kamienie i na tym są takie porosty. I w zależności od pory roku, ile deszczu jest, one zmieniają barwę. Jak jest dużo deszczu, to one będą bardziej takie zielonkawe. No i jesteśmy już na tej latarni. Trochę podniszczona jest tutaj. Ale zobaczymy, jakie widoki będą. A widoki są takie. Przed nami tu jest już Lanzarote, zobaczcie. I ten port w Lanzarocie. Potem tu płyną, stąd z Coralejo płyną tutaj na Lanzarote promy. Także my jesteśmy po środku pomiędzy tymi dwoma wyspami. No i tutaj ocean ma te swoje, już widzicie, fale. No i tak to wygląda, ta latarnia. 50 minut drogi za nami i trzeba odpocząć. I tutaj widać w oddali, jak te stateczki płyną z Coralejo tutaj na tą wyspę. To jest 6 km tutaj tym odcinkiem drogi. Ja sobie robię małą przerwę na zjedzenie czegoś, bo ja śniadania nie miałam, ale pamiętajcie, jak tu idziecie, to nie zapomnijcie sobie wziąć coś do jedzenia i do picia, bo tutaj nie ma żadnego sklepu po drodze. Także restauracja jest tam, ale to jest dopiero chyba od 3 godziny otwarta, a my już o 4:20 stąd wyjeżdżamy. Także wiecie, no, smacznego. Piękny widok i schodzimy na dół już z tej latarni. Myśmy zeszli już tutaj z tej latarni i zamiast wracać tą samą drogą, co przyszłyśmy, to już teraz idziemy na Las Lagunitas, to jest 30 minut drogi, pójdziemy na te laguny i 41 minut i będziemy w tym porcie, więc jak dojdziemy do tych lagun, to przynajmniej tam będziemy mogli zobaczyć, co tam mają. No jeszcze chciałam nadmienić, że jakbyście się tutaj wybierali na tą wyspę, to jest bardzo dużo chodzenia, więc się przygotujcie, dobre buty, picie, jedzenie,
Ale nie zapomnijcie, że temperatury potrafią być wysokie. Nawet teraz mamy 1 grudnia i jest 26 stopni, a tu jesteśmy jak na patelni. To zima jest dobrym okresem na to, żeby tutaj przyjść. Latem raczej nie. Słuchajcie, raczej nie. Jak są temperatury 30 stopni, to tutaj jest 50 co najmniej. Wiatru w ogóle tu nie ma, bo tu jesteście tak osłonięci. Takie góry, zobaczcie tutaj te. I tu już wiatru nie ma. Idziemy jak po pustyni. No i co? Jeszcze zobaczymy, jak będą te laguny. Nie mogę się doczekać, bo ponoć są bardzo piękne. Dobra. Tutaj doszliśmy do tego miejsca, ale jeszcze przed nami 28 minut do tych lagun. Zobaczcie, jak tu zielono. O, i tutaj mamy informacje, jakie tutaj ptaszki są na tej wysepce. O, te małe to są fajne z tymi nóżkami pomarańczowymi na jednej z tych plaż właśnie. Malnombre nagrałam, jak one fajnie uciekają przed falami. Koty nawet tu występują. O, fajnie tu jest. No i tutaj ten widok. To jest takie miejsce, żeby tu można ptaki obserwować dla tych, co lubią. Zobaczcie, teraz tutaj trochę wieje, ale zobaczcie, jak tutaj są, jakie tu są rośliny, nie? To są te bagna chyba, jak oni to nazywają. Fajnie to wygląda. A tam żaglówka. Także ta wyspa ma różne kolory, widzicie? Tam to była taka pustynia, a tu jest trochę tak zielono. No i teraz znowu musieliśmy wybrać, w którą stronę iść. Zobaczcie, jaka tutaj jest góra przed nami i rozwidlenie dróg. Zobaczcie. Idziemy tam w tą stronę. No ja czekam na te laguny. Zobaczcie, jak to wygląda z bliska. Ta lawa pokryta tym mchem, porostami. A tu, patrząc do tyłu, taką właśnie mamy piękną drogę, którą pozostawiamy za sobą. Takimi schodami, zobaczcie. Tu jeszcze taką kamienistą drogą. Nogi normalnie się ślizgają, albo te kamienie się turlają, trzeba uważać. Tutaj jakieś żaglóweczki płyną. No ja nie jestem zadowolona z tego, że jeszcze nie doszliśmy do tych lagun, a już 3 godziny idziemy, a nam zostało godzinę i 20 minut do tego promu. Ja bym chciała jeszcze zobaczyć te laguny, bo będę bardzo rozczarowana. Taka tu droga. Idziemy normalnie ścieżką lawy. Zobaczcie, to wszystko lawa zrobiła. No tak jak uruchomi się wyobraźnię, to można sobie wyobrazić, jak te gorące kamienie tutaj się toczyły. No i tu pokazuje strzałka do Lagunitas. To jest to, skąd żeśmy przyszli. To były chyba te Lagunitas, co ja tam nagrałam przed chwilą. Ta sekunda i to było to wszystko, te Lagunitas. A tak żeśmy szli. No i żeśmy zobaczyli Lagunitas i nie wiedzieliśmy, że to są te Lagunitas. Takie to są, widzicie, wycieczki piesze. Ale czekajcie, no może jednak idziemy na te Lagunitas, dobrze, bo coś mi się tutaj wygląda tak, że to takie niebieskie kolory i ludzie tam wchodzą do wody. To może jeszcze nic straconego, poczekajcie. No zobaczcie, ludzie pływają tutaj, faktycznie to są te laguny. Zobaczcie, jaki kolor ma ładny, turkusowy, ale wieje niemożliwie, nie wiem, czy to nie będzie słychać teraz na tej kamerze. No i faktycznie, myśmy poszli, tam jest cały taki zaplecze. Ktoś tam jakiś domek ma, to są całe te laguny. Ale to jest tu. No i już jesteśmy w porcie i tam jest ta restauracja. To tyle, żeśmy szli, zobaczcie, 2 godziny, żeby zobaczyć te laguny. No, kolory są super. Jak słońce świeci i nie ma chmur, to faktycznie pięknie. No, podoba się mi, ale nie wiem, czy w ogóle mamy czas na to, żeby choćby nogi pomoczyć. No i żeśmy dotarli do portu. To zajęło nam 3 godziny, żeby tam dojść na tą latarnię i wrócić tą drugą stroną na te laguny i jesteśmy znowu w porcie. Także mamy jeszcze godzinkę na to, żeby tutaj trochę pocieszyć się. No i macie tutaj te stare kanaryjskie budowle. Z tego, co tutaj czytałam, to ludzie tutaj nie mieszkają oficjalnie, ale można tutaj na wakacje. Nie no, zobaczcie te kolory. O, a tutaj teraz jak to się patrzy, wow, te kolory, niebieski, turkusowy, tam zielony i te kamienie, cudnie, cudnie. Coś pięknego, moje ulubione słowo.
No, a tutaj, żeby wejść do tej wody, to raczej trzeba mieć te, wiecie, buty takie te do chodzenia po wodzie, bo tu są ostre te skały. O. Tu jest restauracja. No, faktycznie jest restauracja. Mają tutaj jedzonko, pajele jedzą, widzę. Aha. Siedzą sobie na pomoście i jedzą pajele. W takim oto to otoczeniu. Fajnie, co? Taka mała, lokalna restauracja. Oni tutaj złapią ryby. Nie udało mi się przyjść na ten czas, kiedy je te ryby tutaj oprawiają. Jaka mewa wielka. Tam w restauracji sobie usiąść albo tutaj, na dworzu. Także ludzie sobie zajadają pajele. Mi nie żal, bo ja wczoraj wieczorem jadłam pajele. No i taki jest lekki wiatereczek. I dobrze, bo byłoby za gorąco, a tak jest w sam raz. Zobaczcie, ludzie się kąpią. Trzeba będzie chyba wejść trochę do tej wody. No i tutaj też można taką tutaj ekspresówką sobie przyjechać. I tak to wyglądają tutaj te laguny. No fajnie, fajnie to wygląda. Kolory są piękne. Ludzie sobie tu też nurkują. Ale zobaczcie, jak chodzą uważnie po tym dnie. Widocznie nie jest ono takie gładkie. Muszę zobaczyć. Turkusy. Przepiękne kolory. Jak to cieszy oko. No i tak tutaj to wygląda wszystko. I tu już jest te Puerto, te muzeum, cośmy widzieli. I tu chyba i w restauracji gotują jedzenie, bo słychać jak garki tłuką. I tak parę domków tutaj jest. I tak to wygląda, ta wyspa. Warto tu przyjechać. Jeżeli lubicie taki trekking, takie chodzenie, to się zaopatrzcie wszystko, co trzeba do tego, bo wiecie sami, jak to zrobić. I w planach macie wejść na tą górę, no to sobie zarezerwujcie ten czas, nie? A jeżeli chcecie tylko tutaj na tych lagunach się popływać, bo każdy lubi co innego, no to macie wystarczająco czasu, te 4 godziny. I tak to wszystko wygląda. Tak żeśmy przeszli i tyle żeśmy zobaczyli. I mamy następną wyspę z archipelagu Wysp Kanaryjskich zaliczoną. Ta, która była najbliżej nas, dosłownie koło naszego nosa, musiała poczekać na to tyle lat. No i mamy, sprawdziliśmy, co tu jest. Całkowicie nasze wyobrażenia były inne o tej wyspie. Czy warto tu przyjechać? Warto. Warto, naprawdę. O, tam u góry nawet widać, że chyba jest restauracja, bo tam są panele słoneczne. Zaraz tam pójdę zobaczyć. Zobaczcie, to jest ten ptaszek z tymi czerwonymi nóżkami. Jaki cudowny. O. No, a tutaj jeszcze zauważyłam, że można lody kupić. Także obiad to trzeba zaraz sobie zamówić, jak się wysiądzie tu w porcie. Wtedy oni wiedzą, ile tych ryb mają oprawić. No, a potem to była już która godzina? Druga czy pierwsza, to oni mieli ten obiad. Może w niedzielę szybciej. Ale myśmy mieli swój prowiant. Także obawialiśmy się, że w niedzielę nie będzie tego obiadu, a nigdzie tej informacji nie mogliśmy znaleźć. No i teraz mamy czas, żeby dojść do portu i godzina 14:20 mamy powrót do Coralejo. No i żeśmy weszli do punktu wyjścia. No wrócili do punktu wyjścia i tam jest ławeczka, taki przystanek, żeby czekać. No mieliśmy się kąpać tam trochę na tych, nawet wzięliśmy sobie ręczniki na tych lagunach, ale tam trzeba mieć odpowiednie buty. Ja jeszcze wejdę tutaj na chwilę. Tu jakiś filmik puścili o tych ptaszkach. Fajne. I o tej wyspie. To jest jakaś wystawa muszli. Zobaczcie, ile tutaj tych łódek przypływa, statków. No niby odkąd się zmieniło to prawo, że ta wyspa należy do parku krajobrazowego
w 2019, tak, to się zmieniło, to tylko 200 osób może dziennie tutaj przybyć na tą wyspę. No i słuchajcie, jak będziemy wchodzić na statek, to będzie koniec naszej przygody i wracamy do domu. Dziękuję, że byliście ze mną i pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i miłego dnia.